Cześć. Dzisiaj chciałem poruszyć temat, mianowicie to, że smartfony, urządzenia mobilne, tablety zostają jakby objęte opłatą programowiczną. To jest rzecz, która już istnieje od dawna i to miało być taki jakby podatek od piractwa, rekompensata od piractwa. I teraz to nie ma, moim zdaniem, jakby bo to typu rzeczy, tak jak były nagrywarki, różne typu, to było objęte kiedyś właśnie takim podatkiem. Dużo MP3 kopiowało, czy urządzenia MP3 odtwarzaczy było objęte taką opłatą. Chodziło o to, że wygrywałem po prostu muzykę różną. I teraz nie ma to sensu, a jeszcze zostało to przemycone specyficznie, bo 30 kwietnia przed majówką, żeby jak najmniej osób już się o tym dowiedziało, przy zajęciu wyjazdem tym, czy to. I to moim zdaniem nie ma sensu, bo teraz zobaczmy, w większości korzystamy z Netflixa, YouTube'a, tego typu rzeczy, Spotify'a, czy innych tego typu usług, gdzie płacimy za dostęp i korzystamy z tego. Oczywiście niektóre z tych platform, jakby to nazwać, mają dostęp darmowy tak zwany, ale to jest jakby darmowy, tak, ale też na zasadzie takiej, że się godzą na to na przykład twórcy, że mimo to też możliwe, że mniej coś, jakiś udział może dostają od tego też, od Spotify'a też im płaci. Więc nie wiem, jak to dokładnie jest, ale to jest za zgodą, czyli po prostu przystępują do tego. I to jest, żeby było jasne, to jest podatek dla producenta. To płaci producent od każdej sztuki. Ale, no właśnie, tu duże ale. Wiadomo, że to przerzuci na nas w cenie telefonu. Sobie odbije. Moim zdaniem rzecz z dupy, niepotrzebna. Przepraszam, że tak mówię, ale chciałem, żeby to wybrzmiało. I naprawdę piractwo to jest minimalne, to jest marginalne, to już tego nie ma praktycznie, bo się nie opłaca. To jest większość osób, bo ludzie w większości kiedyś było piractwo istniało dlatego, że nie było dostępu do usług, niż dlatego, że ludzie nie chcieli płacić. Człowiek jest wygodny, jak może to dotknąć w prosty sposób, to będzie bodaj niższy linia oporu. Dlatego teraz właśnie Netflixy, Spotify robią takie furory. Mamy dostęp do muzyki i co jest ważne, na przykład do muzyki czy do filmu płacimy jakiś abonament, nie wiem, 20 zł za Spotify'a. I mamy do 1000 milionów utworów dostęp. Możemy takiej, tamtej muzyki puścić, gdzie normalnie byśmy nie chciało nam się zbierać. Dzięki temu możemy więcej odkrywać muzyki, tu słuchać. Różne, tak samo filmy. Płacimy jakąś kwotę, mamy dostęp do mnóstwa filmów. Może nawet codziennie po jednym filmie obejrzeć, a tak na przykład byśmy musieli płacić 15 zł za dostęp. Czy ileś. Za każdy film to byśmy tych 30 filmów nie obejrzeli w miesiącu, a tak to możemy na przykład, jak mam na to ochotę. I to wychodzi dużo taniej. To już inny temat teraz jest cen tych usług, to już nie jest miejsce, żeby o tym w tym momencie mówić, rozmawiać. Chociaż mam swoje przemyślenia na ten temat. I myślę, że z czasem z tego zrezygnują. To jest takie zacofanie, sięganie po pieniędzy, które mają to i do twórców, ale jak mówię, to jest tak minimalne teraz, że ja już kilkanaście lat można powiedzieć, że nic nie piraciłem.
Dobra, przyznam się, raz był przypadek taki, że miałem grę na płycie CD, straciłem kod do niej, nie mogłem z niej korzystać. Kupiłem tą grę na Gogu, ale tam nie było języka polskiego plików. Więc te pliki pobrałem sobie z internetu. Bo ktoś zamieścił do finalnej wersji po prostu. Dziwne, bo CD Projekt był dystrybutorem tej gry na Polskę. Ja był ogarniał też ten język polski, to wszystko. No cóż. A pobierałem ze względu nie dlatego, że nie był w stanie grać, bo tam proste było te menu, bo tu chodziło o sentyment, o te odgłosy, komendy, to wszystko, bo to była jedna z pierwszych gier, którą grałem, która była, można powiedzieć, w moim środowisku takim StarCraftem. To też była strategia. Summarum Titan. Bo kiedyś to grało się w to, co znajomi grali, o czym się mówiło o grach. Bo nie było takich informacji, dostępu jak kiedyś. Albo w gazetach, gdzie się poczytało jakieś grze i się poszło do sklepu, kupiło. Więc na razie, cześć, pa. A napiszcie mi, co wy sądzicie o tej opłacie w komentarzu.